Kamerką widzę, pan jest tu, co pan robi? Jak ja mam przejechać z dzieckiem, z wózkiem po chodniku? Nie wiem, no, chodnika. Może pan wezwać lawetę, a może pan wezwać policję? Proszę zadzwonić do infoliny na Media Expert, dobra? Nie robi pan w życiu nic, tylko wozi pan dzieci z przedszkola? Mam wyciągnąć gaz z gazu. Będzie przy nas wyjeżdżał, to będzie popełniał wykroczenie. Najlepiej jakby Urząd Miasta postawił tu słupki, tak? Potrzebuję zarejestrować samochód i wiąże się to z tym, że muszę się dostać do Wydziału Komunikacji w Łodzi. No i właśnie tutaj prowadzi mnie nawigacja. Wpisałem w Google Maps Wydział Komunikacji, ulica Smugowa, Łódź. No i oto jestem. No i mamy zaparkowane. 3 zł za 30 minut, każda kolejna godzina 6 zł. 3-6 zł rzeczywiście za chęć załatwienia tutaj sprawy. A teraz zobaczcie, gdzie ludzie parkują i jaki to jest obraz rozpaczy. Ulica Smugowa, Łódź. Zapraszam. Ale spacer zaczniemy odrobinę wcześniej, przy skrzyżowaniu ulicy Źródłowej i Smugowej. Zobaczcie, co tu się dzieje. To jest nowy chodnik, nowo położony, nowe płyty. No i kierowcy zrobili sobie tutaj wjazd przez pas zieleni. Sobie tędy wjeżdżają wszyscy. No i robi się tutaj wielkie błoto. Teraz sobie po tym błocie, po opadach deszczu spacerujemy. Pięknie to wygląda, prawda? Tutaj dochodzimy do miejsca, w którym zaparkowałem samochód, czyli parking pod Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Łodzi. Tutaj jest cennik, jest całkiem spory parking. No a teraz przejdziemy się tym pięknym chodnikiem. Tutaj jeszcze cofniemy się, mamy zakaz zatrzymywania się. Więc na całym tym odcinku tam dalej nie wolno się zatrzymywać. Tutaj lepiej już nie wybierać chodnika, tylko przejść sobie tym błotkiem z kamieniami. Proszę bardzo, jak pięknie. To jest nadal chodnik. Takie są warunki na tym pięknym chodniczku. Tam z jakiegoś powodu jest też zakaz ruchu pieszych, jest przejście dla pieszych. Można sobie dojść i przejść na drugą stronę. I tak, no ale nie ma tam jak za bardzo przejść w tej chwili. Powiecie, ale po drugiej stronie też jest chodnik. To jest ten chodnik po drugiej stronie.
No, niewątpliwą mam przyjemność teraz nim iść. Jest naprawdę super. Także nie ma znaczenia chyba, gdzie jest ten chodnik, ale wypadałoby, żeby po tym chodniku przede wszystkim nie jeździły samochody. Zapytacie, skąd pomysł na ten film i na to miejsce? Otóż dostałem trochę materiałów od widza, który chodzi tędy codziennie na spacery albo do paczkomatu. I warunki, w jakich musi się to odbywać, po prostu są dla niego, ale myślę, że dla nas wszystkich nieakceptowalne. Tutaj już się zaczynam ślizgać troszkę. Zapraszam na ten wspaniały materiał. O, bliziutko. No ale nie będę targiwał pod koła. O, To jest? proszę, proszę. Ale dlaczego my kamerujesz? Nie, samochód tylko. Kamery. Dlaczego? No ale ja tylko filmuję, może pan jechać i już. Ale mnie to nie obchodzi, nie? Ja nie życzę sobie, żeby... Ale ja nie chcę nic od pana. Ale ja chcę, żeby pan nie filmował mojego samochodu. Dlaczego? No nie wiem, mam wyciągnąć gaz z gazu. Nie możesz. No to czemu tak chcesz No, robić? no czemu chcesz... Po co filmujesz mój samochód? No tylko filmuję wykroczenia tutaj. I tyle. No i później to zgłaszam sobie później listownie i to wszystko, a nie chcę wchodzić w interakcję z panem w żaden sposób. I tu mandat dostałem za to, że stanąłem, tak? Nie, pouczenie prędzej, nie? Pouczenie. Polskie pouczenie. No wszyscy dostają pouczenia. No i pięknie. Mógł tu kawałeczek wyjechać, to bym nie zgłaszał. Ale tak to zgłoszę. Dzień dobry pani. Mam tylko takie pytanie, jak pani tutaj wjechała? Przez przejście dla pieszych? No ja wiem, przez przejście dla pieszych pani wjechała. I przejechała pani po chodniku. No i? Można tak? No nie wiem, no ale i co w związku z tym? Walczę, proszę pani, z tym, jak wygląda ten chodnik. No, Ja tutaj z dziećmi chodzę, proszę pani, do przedszkola 4 razy dziennie, nie jestem w stanie z wózkiem przejechać. Niech pani zobaczy, do czego pani doprowadza jazda, między innymi. no, Dlaczego nie zaparkuje pani 50 metrów dalej na chodniku? Znaczy na parkingu? proszę pana, bo nie mam środków na to przy sobie. 3 zł? No tak, nie mam środków. Kartą można płacić. Trzeba mieć. Niech pani zobaczy, co się tu dzieje. Niech pani zobaczy te spękane płytki. Ja nie jestem w stanie tutaj przejść. Spadnie deszcz, ja nie jestem w stanie przejść. No dobrze, no przepraszam bardzo. Znaczy, niech mnie pani nie przeprasza, bo mnie pani nie ma za co przepraszać. Tylko chodzi o to, żeby jakby nie patrzeć tylko na swoje potrzeby, bo może pani zaparkować sobie obok, tylko przejeżdża pani przez przejście dla pieszych, jeździ pani po chodniku, no. Demolując chodnik. Chodnik nie jest przystosowany do tego, żeby jeździć po nim samochodem. Ma pan rację. Super, bardzo się cieszę, że pani widzi swój błąd. Dziękuję. Proszę bardzo. Słucham? Filmuję tylko wykroczenia, ale może pani jechać śmiało. Tak? Tak. A gdzie pan to ma zamiar zgłosić? Na policję. A ma pan jakiś dokument, który pana w jakiś sposób legitymuje? Tak, tak. To mogę pokazać, może... To jest, nazywa się dowód osobisty. Jako obywatel państwa polskiego mogę filmować w przestrzeni publicznej. Droga jest wolna, może pani odjeżdżać. Ja niespecjalnie chciałem wchodzić w interakcję z panią. Ja się tylko zainteresowałam, bo myślę, że... Dobrze, dobrze. Myślałam, że może pan po prostu dostać. Ale dziękuję, że pani otworzyła szybę, to będzie widać też wizerunek na nagraniu. Oczywiście. Proszę się uśmiechnąć. A kolegę też mogę, czy nie? Bo... Może pani wszystkich fotografować. Oczywiście, to jest wolny kraj. Dobrze. Śmiało, do przodu. A niech pan pokieruje, jak pan pokieruje, to pan co przecież szaf tutaj tak stanie. Niech mi pan pokieruje, jak mam wyjechać. No nie wiem, nie wiem. Pan myśli. Teoretycznie powinna pani wezwać lawetę. Tak? No, bo po chodniku to nie wolno. A może pan ewentualnie poprawić, może pan po To tu prostu- po trawie będzie taniej. Jak pani pojedzie po trawie, to jest taniej. A może, a po tym przejściu dla was na... To jest 1500 i 8 punktów karnych. A
może pan mi wezwać ewentualnie na lawetę, co czy nie? Co mogę? Może pan wezwać lawetę, a może pan wezwać policję? Czemu pan tak Nie, chce zrobić? nie chcę. Nie przyjadą, proszę pani. No to czemu pan tak stoi i za każdym razem wszystkich filmuje i nie wzywa pan tego? No bo to jest nie tak. przyjadą, bo pan jest po prostu na Nie, tyle bo jak pani natarczywy, powiem, że- żeby pani nie jechała, bo wezwałem policję, to będzie awantura. No. I dużo ludzi mi doradza, to po prostu zrób zdjęcie, zrób nagranie i zgłoś i Okej. wtedy nikt z tobą nie będzie chciał rozmawiać. No i się okazuje, że wtedy wszyscy też chcą ze mną rozmawiać. Okej. Nie wiem jak to zrobić, żeby nie było awantur. Jakby mogła pani po prostu odjechać, to by było super. Tak? No. O. O. Ale może ja poczekam, może pan zadzwoni po policję. Nie. Nie. Ma pani kolegów w policji? Tak? No może, gdzie? O wstyd, proszę pani się przyznawać. A wie pan co, są ilegalni, O, tu jeszcze pan. Tu mam 2 pieczenie na jednym ogniu. Słucham? prywatnie robi, mogę zapytać? Prywatnie jestem pracownikiem biurowym, proszę pani. Okej, ale tutaj w tym urzędzie? Czy Nie. Gdzie indziej Pan zupełnie. że tak powiem? To jest hobby takie, no. Hobby, ale to pan dzisiaj jest na home office, czy rozumiem, czy w jaki sposób pan się... Nie, dzisiaj mam wolne akurat. Urzędnicy mają przeważnie pracę... Nie jestem taką urzędnikiem. 16, a pracownikiem biurowym, aha, Tak. jakiejś korporacji na przykład? Tak. Z ciekawości Tak, zupełnie. tak. Okej. No i mówi pan, że pan ma hobby, tak? No. I na YouTube'a później wrzucam też takie filmiki. Dobra, czyli mogę siebie zobaczyć. Na kanale Konfitura, ale z zakrytą twarzą. No, spokojnie. Rozmowy i tak dalej. wszystko To oczywiście. pan puszcza? Tak? Okej. I można to zgłosić gdzieś potem? Może pani dowolnie, tak. No co, miłego dnia. Miłego dnia, dziękuję. A no i to co policją? Dzwonimy czy nie dzwonimy? Nie ma sensu. Pani przecież nie będzie tyle czekać tutaj. I trzeba będzie odwoływać i tak dalej. Mam czas. Tak? No, zadzwonić? No. A chce pani zadzwonić, czy ja mam? Chce pani się sama zgłosić? No, ale strażnik skąd może pan Nie, na straż to już w ogóle bez sensu. Dobra, to co? No tak czy tak. Najlepiej jakby pani już odjechała po prostu. Zapytam, zadzwonię, bo mam dobrego kolegę, zapytam, zadzwonię i zapytam się, czy będzie trzeba podjechać za... Dobra. Nie wiem. Mnie wylegitymować mogą zawsze z nagrania. Pan pokaże nagranie, pan... Dobrze. Dobra, to co, miłego dnia. Miłego dnia, no. O. Uwaga, bo rowerzysta na jezdni. Nie na chodniku tym razem. No i bez kierunkowskazu. Nasza piwaka nie włączyła. To jest bardzo ciekawe, bo pani mogła wyjechać tu, a wybrała najdłuższą możliwą drogę. Nie najgorsze. Najgorszą i najbardziej niszczącą chodnik. Tutaj. Cyk, kolejny. A! Idę do niego. Nie wolno parkować? Proszę pana, to jest chodnik, A tam ja widzę samochód. tu jest zakaz, No, a tu jest parking. no tak, dobra. 6 zł, 6 zł. A, to dobrze, to dziękuję. No, No i nie tu stali. nie wolno. Tu same, no nie wolno stawić na drogę. Ja Tu normalnie była trawa, ale już rozjechali, nie wolno. Dobra. Dobra jest. Albo nie. Dobry jest. Poboczem tam. Żwirkiem. To się nie liczy. Z kamerką widzę, pan jest, to co pan robi? Tu Nagrywam. wolno zaparkować, czy nie? Nie można. Po mnie można parkować? Proszę pana, wjechał pan po chodniku. No. Niech pan zobaczy, jak chodnik wygląda.
No jak do remontu. Już dawno tak wyglądało, jak otworzyli Wydział Komunikacji. No a dlaczego tak wygląda? Dobra, mogę tam stanąć czy nie? No nie mogę? może pan tam stawać, no. Okej. O! Ostrożnie tam. Widział cię. Także bezpiecznie. To jest ten pan, co jeździ bezpiecznie po chodniku. Ostrożnie. No i teraz zobacz, jak się ładnie zluzowało. Na zachętę. Dobry, Dzień dobry. co tam? Po chodniku pan jeździ? Jeszcze raz? Po chodniku pan jeździ? Nie rozumiem. Po chodniku pan jeździ? Tu jest chodnik. Nie, no tak ja chcę wrócić. A, czyli chce pan zawrócić na chodniku. No, Czyli w jedną stronę po chodniku, w drugą po chodniku i wyjechać. Widzi pan, jakie dziury pan zrobił? Na poboczu? nie widzę, już czekajcie. Niech pan zobaczy. Gdzie tutaj? Tutaj było. A od czego to jest zrobione? Od pieszych? Od ludzi, którzy tutaj chodzą? Tam tak samo było. Czyli można jeździć. Jak było, to można jeździć. Nie, ja przepraszam. Czyli jak jest, to można jeździć. Przepraszam, miłego dnia. No jakie są awaryjne, to znaczy, że można. A to, że dziury były, to znaczy, że też można jeździć. I tutaj tak samo ja byłem, nie? Nie no, to absolutnie, to się od samochodów nie dzieje, to się same dziury robią, nie? Ale pan chce reklamować, to poproszę zadzwonić do infolinii na Media Expert, dobra? Miłego dnia. Również. Oj, następny. Kurde, tłok jak nie wiem co. Trzeba uciekać na boki. Oj, oj, oj. Ale stanąłem, to teraz nie mam jak wyjechać. Dzień dobry. Dzień dobry, co? A czemu pan tak nieładnie jeździ? Dlaczego? No jak to dlaczego? Nie widzi pan, że chodnik jest? Gdzie? Już nie widać, nie? No nikt pan nie żartuje. To No, chodnik jest? No jest chodnik. No. No widział pan, nawet jak pan jechał, to Ale- jeden chłopak musiał stanąć na studzience kanalizacyjnej, żeby go pan nie przejechał. Ale nie widzę tych zwłok. Jakich zwłok? No, przejechanych. No bo uciekł na szczęście. I nie wiem, uważa pan, że to jest chodnik Tak, tutaj? chodzę tutaj z dziećmi 4 razy do przedszkola, proszę pana. I ja nie jestem w stanie przejść. Przez to, że jeżdżą samochody. Po chodniku właśnie. Niech pan zobaczy, jak wygląda chodnik. Czyli na dwie tury pan prowadzi dzieci? Tak, raz na spacer, raz do paczkomatu, raz do przedszkola odbieram. No to faktycznie. I pan tutaj rejestruje, tak? Tak. Tych złych ludzi. Pokazuję, jak wygląda jazda po chodniku. Jeżeli ktoś podjeżdża do tego paczkomatu, to No. co ma zrobić? Zaparkować w wyznaczonym miejscu. Gdzie? No, gdzieś stanąć. Tam jest na przykład parking. Tutaj ma pan parking wielki, 50. No chyba 500 samochodów tutaj się mieści, nie? Bardzo zadowolony by był ten właściciel tego paczkomatu, wie pan? No ale Jakby to pan jest, ganiał tych ludzi. wie pan, to, że nie ma gdzie stanąć, to nie jest powód do tego, żeby Czy pan- stawać czy pan gdziekolwiek. jest tutaj od- Niech pan od patrzy, co się instytucji dzieje. i nagonkę robi? Nie, tutaj? absolutnie nie. No. Dlaczego pan tak uważa? No ja nie wiem dlaczego.
Ja tu jestem od tego, żeby udokumentować, jak wygląda chodnik, jak wygląda jazda po chodniku, jak wygląda jazda po przejściu dla pieszych. Niech pan zobaczy ten chodnik. Jak tu był faktycznie chodnik, A? to w życiu by nikt nie wjechał. Czyli pan uważa, że to nie jest chodnik? Dla mnie nie. Ja wyjadę i gdzie indziej postawię, ale wie pan, jeżeli pan uważa, że to jest chodnik zadbany, Ale nie mówię, że jest zadbany, bo on jest w tragicznym stanie. jesteśmy... Ten chodnik się nie nadaje do chodzenia, tym bardziej do jeżdżenia. Właśnie ten pan musiał uciec przed panem na boczek. Ale nie został. Cudem! Nadal ucieka. Cudem nie został przejechany. A jakby go pan przejechał, no to by tu leżał. Ja mam 2 córki, mają małe dzieci, tylko 2 razy odwożą do przedszkola. Proszę pana, Odbierają. skupiamy się teraz na tym, jakie odwoży dzieci do przedszkola, czy w jaki sposób pan wjechał tutaj. Nie, mówię o tym 4-krotnym, to pan już nic nie robi. Nie robi pan w życiu nic, tylko wozi pan dzieci z przedszkola. No nie, no mam... Ja całe życie ciężko pracowałem, do tej pory jeszcze. A czemu pan uważa, że ja ciężko nie pracuję? Proszę? Czemu pan uważa, że ja ciężko nie pracuję? No nie wiem, bo pan stoi w dzień, ja o tej godzinie to zawsze ciężko pracowałem. Kilka rzeczy robiłem naraz. No ale teraz też ciężko pracuję dla dobra mieszkańców, którzy tu mieszkają. No to państwo są od tego samochodu. Dzień dobry. Dobry. Jak państwo tu wjechali? Proszę jeszcze raz Jak państwo tu wjechali? tutaj. Po chodniku? Po trawie? Jak to wygląda? Kiepsko, nie? Tak. Niech pan zobaczy, że teraz wjeżdża tutaj dziennie 1000 samochodów i doprowadza do czegoś takiego. Ja nie jestem w stanie tutaj z dzieckiem przejść, nie? Jak chodzę do przedszkola. Kiepsko, nie? Proszę. Zaparkować za 3 zł też średnio. Znaczy mnie pan nie ma za co przepraszać, no mi pan krzywdy nie robi. Znaczy robi mi pan krzywdę, ale no generalnie się zastanowić następnym razem, czy nie lepiej zaparkować na parkingu, czy lepiej zaparkować tutaj i zniszczyć po prostu to, co jest, nie? Wszystkiego dobrego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ma pan jakiś pomysł, czemu pana zaczepiam? Ma pan jakiś pomysł, czemu pana zaczepiam? Nie, o co chodzi? Jak pan zaparkował? Normalnie, a co? Można tu parkować? Myślę, że tak. Dlaczego? A dlaczego miałbym na chodniku nie parkować? To nie jest ciężarówka. Ale po przejściu pan wjechał, nie? Przed przejściem. Czyli można. Wy tak nie można. Dzień dobry. Pana samochód? Jak pan wjechał? Jak pan wjechał? No tu jakoś wjechałem, a ktoś weł. To jest przejście dla pieszych? Myliłem się. Znaczy wie pan, Ja wiem, ja już odjeżdżam, to czekam właśnie Oj, na następny. kolegę, jakiego to już odjeżdżam. ja wiem, tylko widzi pan jak to wygląda? No właśnie zauważyłem, no ale mówię, no na moment tylko wjadą, poszedł ten, ale już odjadą. No, ale niech mi się pan nie tłumaczy, tylko chodzi o to, że to jest nieważne, czy wjedzie pan na moment, czy na pół dnia. No, wszystkiego dobrego. Widzi pan? Można tu wjeżdżać? Nawet tak. Gdyby tam normalnie działały te parkomaty, to bym parkował tam. Działają, są 4. A, jeżeli pan idzie spróbuje, któregoś... Byłem tam wszędzie sobie. Pół godziny mi tak.
To jest chodnik, proszę pana. To jest chodnik. Żeby pan na nas nie wjechał. Ale ja sobie pan robi. O, pan powiedział, że wjechał z boku przejścia dla pieszych, a teraz ewidentnie ciśnie 4 kołami po przejściu. A to łakomczuszek. Łakomczuszek, kłamczuszek. Zapytamy się pana, co pan miał na myśli, parkując tutaj. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Ma pan pomysł, czemu z panem rozmawiam? Widzi pan, co się dzieje. Słucham? Widzi pan, co się dzieje tam wszędzie. No widzę, widzi pan, co się dzieje na chodniku? Widzi pan, jaki rozjeżdżony, jakie kałuże są porobione, jaki chodnik popękany, widzi pan? No nie wjeżdżać tu. Panie, no to gdzie mam pójdę? Przecież ma pan tam parking. Ale pani wolna. Dlaczego pan tam nie stanie? Dlatego, że ja nie umiem tego obsługiwać. Nie chodzę tego obrazu. Przecież tam wystarczy kliknąć i wrzucić monetkę do środka. To ma pan instrukcję krok po kroku. Czy pana zdaniem to pana upoważnia do tego, żeby wjeżdżać po przejściu dla pieszych, niszczyć parking, niszczyć chodnik, i jeszcze stawać naprzeciwko mnie, że ja nie mogę z wózkiem przejechać? Ja nie mam wynikiem tak staję, że nie mogę. Ja wymyśliłem? Ja wymyśliłem tu ten chodnik? Mało pan Jakby pan miał dużo roboty, to by pan zaparkował jak najbliżej wejścia. O nie. Dzień dobry panu. Jakiś pomysł, czemu pana zagaduje? Po prostu stanąłem, wiem, tylko... No a dlaczego pan tutaj stanął? Nie uciekam. Dlaczego pan tu stanął? Słucham? Nie, dlaczego pan tu stanął? To muszę tłumaczenie odebrać od tłumacza. No wiem, ale wjechał pan po chodniku. Słucham? Wjechał pan po chodniku. Nie, to nie wjechałem. Nie wiem, Po trawniku i po chodniku. Po trawniku, ale nie po chodniku. No dlaczego pan jeździ po trawniku? Wie pan co, to gdzie mam tutaj stanąć? Jak mam? Ma pan obok parking. Gdzie tam? Tak. Ale tam to jest pod urzędem komunikacji. No i co z tego? Nie, no jasne, ma pan rację. No, Nie, to proszę pana, niech pan zwróci uwagę na chodnik. Jasne, moja wina. Ale widzi pan chodnik? Widzę, przepraszam, moja wina. Znaczy nie chodzi mi o to, żeby mnie pan przepraszał, tylko żeby pan zwrócił uwagę na to, że pan po prostu niszczy i niszczy pan trawnik i niszczy pan chodnik. Rozumiem, No. rozumiem, przepraszam, no mówię, myślę, że więcej tu nie stanę już. Numer alarmowy 112. Proszę czekać. Emergency number. 47, czym mogę pomóc? Dzień dobry. James Bond. Z tej strony. Proszę pani, na ulicy Smugowej jest zaparkowany samochód centralnie na chodniku. Nie jestem w stanie przejść z dzieckiem. A jakie miasto? Łódź Miasto Łódź Smugowe, ile przy jakim numerze? 24. To jest przy paczkomacie Impostu. Jest pan w stanie podać mi numer rejestracyjny tego samochodu? Jasne. Elżbieta, Lucjan, 958, Y, Marta. Marta. I jaka to marka? BMW. Całkowicie blokuje przejście. Całkowicie blokuje przejście chodnikiem. Zaparkowane na samym środku chodnika. Dobrze, i pan... James Bond. Tak? Tak jest. Ten telefon jest do pana. Zgadza się. Dobrze, dziękuję, przekażę. do Dziękuję, policji. pozdrawiam. Następny. Dzień dobry panu.
Jak pan wjechał? Jak pan wjechał? Po przejściu dla pieszych? Po przejściu dla pieszych? Po przejściu dla pieszych? No nie zupełnie. A dlaczego? To będzie mogę... Ale to nie jest parking. Słucham? To nie jest parking. Widzi pan, jak wygląda chodnik? No widzę. A przez co tak wygląda? Przez co tak wygląda chodnik? Tak, ale ja tędy nie akurat... No, A dlaczego nie może pan zaparkować? Tam ma pan wielki parking dla interesantów. Jestem spóźniony już 10 No ale to jakby pan tam zaparkował, miałby pan bliżej. Spóźniony już 10. A ja pana nie zatrzymuję. Ja się po prostu pytam, dlaczego pan wjeżdża po przejściu dla pieszych, parkuje na chodniku. To tyle i aż tyle. Przepraszam, wiem, że nie powinienem parkować. No ale dlaczego nie? Niech pan tylko spojrzy na chodnik. No ale to wiem, to dlaczego pan tam nie zaparkuje? Tak, niekiedy człowiek coś odbije. Także przepraszam. No niech mnie pan nie przeprasza, bo pan mnie nie ma za co przepraszać. Po prostu ja nie mam jak potem przejść z dziećmi do przedszkola, nie? Pan teraz wyjedzie, zniszczy pan chodnik, pogłębi pan dziury, zrobi większe kałuże i generalnie do tego się sprowadza, no. Ale niekiedy człowiek wie, myśli. Także przepraszam, panie. Szkoda. Dzień dobry. Pan tym białym samochodem? Tak. Jak ja mam przejechać z dzieckiem, z wózkiem po chodniku? Nie wiem, no chodnik pan. Jest chodnik. A co mam z nim zrobić? Mam go przestawić sam? Dzień dobry. Ja zgłaszałem. Grounded down to earth, earthy, spicy, jerky, ruthless flows just dirty, machinery, murky, looking from Sweden to Turkey. Słucham? Tak. Kill it with a little sound just worthy, feel it, break it down, yeah, let me work it, link up, light up, yeah, like a circuit. Tell me. Dawno tutaj zaparkował? Ze 20 minut temu widziałem taka jedna pani, nawet nie wiem, czy to nie ta pani, co teraz idzie. Ale nie jestem pewien. Icy, cold but spicy. Drip, drip, drip like an IV. Icy, cold but spicy. Drip, drip, drip like an IV. Tak, zgadza się. Dobry. Starszy sierżant Wydziału Ruchu Drogowego informuje, że interwencyjnego handlu jest wykroczenie. Dobra. A ten chodnik nie ma 1,5 metra, żeby mogła pani na nim parkować. Czy jakieś dokumenty pani posiada? No podpisz. Tutaj pewnie czekamy. Czy jestem do czegoś potrzebny, czy nie? No niczego. Mamy pani, mamy wykroczenie, widzimy. Super, a mam jeszcze takie pytanie. W sensie chodzę tutaj z dziećmi codziennie. Po x razy. Chodzę do paczkomatu, chodzę do przedszkola. Zgłaszałem to na komendę, zgłaszałem to do Urzędu Miasta, zgłaszałem to do telewizji, zgłaszałem to do gazet. Nikt się tym nie interesuje. Chodzi o to, że samochody wjeżdżają po przejściu dla pieszych, wjeżdżają po chodniku i parkują sobie na przykład, nie wiem, tak jak ten pan tutaj w brązowym samochodzie i zaraz będzie wyjeżdżać dokładnie tak samo, czyli w sumie tak samo jak wjechał, bo tutaj innej drogi nie ma wjazdu, nie? No i tam pana upomni, że jak będzie przy nas wyjeżdżał, to będzie popełniał wykroczenie. Tak? No ale to jest generalnie jakby, nie wiem, jak... Ja wiem, że to jest gdzieś tam pewnie notoryczne. No, Bo widzi pan, jak na przykład chodnik wygląda, nie? No widzę, że to jest porozjeżdżane, widzę po tym trawniku, że jest dobrze porozjeżdżane. No cóż, no najlepiej jakby Urząd Miasta postawił tu słupki, tak? Które by gdzieś tam blokowały
wjazd przez chodnik, tak? Tak, tak. O, widzi pan, tu jest wjazd. Po chodniczku. Znaczy, no bo to jakbyśmy może nie blokowali, no to tutaj by mógł rzeczywiście wyjeżdżać, no ale tak jak pan mówi, tamtędy no to nie powinni wjeżdżać, no tak jak pan mówi, wzdłuż przejścia dla pieszych plus wjazd wzdłuż chodnika, tak? Więc de facto nie powinni tego robić. Jasne. No ale to wie pan jak to jest. No wiem. Ludzie sobie ukracają jak najdłuższą, najkrótszą trasę do to, żeby przejść i tak to kończy się. No cóż, no ja bym, jak Urząd Miasta nic nie robi, no to trzeba dzwonić na 112, my przyjeżdżamy i Za każdym co razem. możemy zrobić, to zrobimy, a wie pan, no niestety świata nie zbawimy w taki sposób, że tu nic nie będzie zrobione z tym. Ale wiesz, ja tu staw. Nie, wjechał pan po chodniku, też widziałem. Wjechał pan tutaj, ściął i pan wjechał. Na pewno na chodnik nie wjechałem. Wjechał pan na chodnik. Na pewno nie. Na pewno nie. Tutaj tędy przejechałem. Znaczy i tak pan mandatu nie dostanie za to, co ja sobie teraz będę mówił, więc spokojnie, no niech się pan nie unosi. No, Tylko mi chodzi o to, ma że... nagrane, to może pan zgłosić tego pana. Znaczy mi nie chodzi o to, żeby kogoś zgłaszać, żeby kogoś specjalnie nagrywać. Znaczy ten materiał i tak będzie tylko wrzucony na YouTube, ale spokojnie będą wszystkie dane jakieś tam zakryte. Tak, przypominam, żeby dane wszystkie były zakryte. Nie, no tutaj absolutnie nie, bez wie pan, obaw. co pan No. musi zrobić zgodnie z ustawą. Ale kto? Pan, jak wrzuca pan. Znaczy ja Musi pan, wiem, absolutnie. Tu i głos jest zmieniony i twarze są zamazane. Cała O. moja sylwetka powinna być zamazana, Tak, i też będzie. Bo mój nie chód- podejmuje pan mój kontroli. chód to Tak, też wiem o jest tym. mój Niech się gdzieś pan nie tam- obawia. Ja tutaj walczę tylko o to, żeby nie był rozjeżdżony chodnik. O, następny na przykład. Jak pan tu wie? Nie pan. Najgorsze jest to, że nam system teraz nie działa. Okej. Jesteśmy... Widzi pan? Szkoda 3 zł, żeby wjechać na parking płatny, dedykowany po to, żeby zaparkować, a teraz się pan będzie bawił w to, żeby policja odjechała i żeby pan wyjechał bez mandatu. I na to jest wszystkim potrzebne. Chce pan przeoszczędzić 3 zł, a nie w ogóle nie baczy pan na to, jak inni na przykład piesi mają się poruszać tutaj po tym terenie. Załóżmy, wie pan, na pewno bym nie wjeżdżałem tu, bo, No ale wjechał pan po przejściu dla pieszych. ale pieszego nie pogoniłem. No ale co z tego, że pan nie pogonił? No. Przejeżdżamy dziesiątki razy przez przejście dla Nie, pieszych. nie, to nie jest zgodne, proszę pana, z przepisami. Ale Nie można ale wjeżdżać po dziesiątki przejściu. razy Proszę pana, przejeżdżamy widzi pan przez ile tutaj przejście. jest samochodów? Wie pan jaki tutaj jest przemiał? Pan wyjedzie, za 2 minuty wjedzie ktoś z powrotem. Już tutaj trwają przygotowania. O, pan zrobił źle, tak? Słucham? Pan zrobił źle, tak? Ja zrobiłem źle? Tak, Ja? tak. Wyklикał służby, Tak. tak? Ja zadzwoniłem po policję, no. Dziękuję bardzo. Proszę. To jest dla nas wszystkich, proszę pani. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mam takie pytanie, jak pan wjechał tutaj? Tak? No? Przez chodnik pan przejechał? Dlaczego? Każdy przejeżdża. No, widzi pan w jakim stanie jest ten chodnik? Właśnie widać, że nie widać, że to nawet chodnik, czy po prostu droga. No, ale wypada tak niszczyć chodnik? Wie pan, ja tutaj z dziećmi... Chodnik to ciężko ocenić, czy to jest chodnik. Ja wiem, a uważa pan, że to jest miejsce do parkowania? Tak, jak pan widzi, jeśli samochody są zaparkowane, to, To znaczy, że można. że to nie jest miejsce do parkowania, skoro nie ma... A dlaczego nie zaparkuje pan przy Wydziale Komunikacji? Ale dlaczego nie ma tu znaku, który zakazuje tego parkowania? To dlaczego... Czyli po chodniku można jeździć i można niszczyć chodnik i... Mam do pana pytanie, podejdzie pan? No? Jeszcze troszkę pan podejdzie, jeszcze troszkę. No. Jeszcze troszkę. Ma pan kabelkę. Kim pan jest?
spacerowiczem. Spacerowiczem. No to, panie spacerowiczu, pan się przybliżył do mnie troszkę, jeszcze troszkę. Nie, no ja pana słyszę dobrze. No to dobrze, to tak, żeby było widać moją twarz i moją mowę. Nie zgadzam się na przetwarzanie moich osobowych danych, ani udostępnianie Od razu panu powiem, ja mogę pana nagrywać, nie mogę udostępniać, więc jeżeli zamarzę twarz i wrzucę to na YouTube, to ja jak najbardziej to mogę zrobić. Ja panu informuję, że jeśli ja Nie ma sprawy. daną wrażliwą jakąkolwiek w postaci numeru rejestracyjny. Numery rejestracyjne nie są daną wrażliwą. Stoi pan w miejscu, w którym nie można stać. Stoi pan na przejściu dla pieszych. Chciałem zacząć nagrywać, ale się odbywa ruch po chodniku kolejny. Zaraz zaczniemy podsumowanie. To był film, jak ja to nazywam, kompletny, ponieważ mieliśmy pokazanie problemu, mieliśmy interwencję policji, mieliśmy rozmowy z kierowcami. Mamy też parking, na którym obok można legalnie parkować bez jeżdżenia po chodniku i on jest jeszcze bliżej celu niż ten chodnik. Jesteście pewnie ciekawi, czym zakończyły się interwencje policji. No to proszę bardzo, 3 pouczonka i to wszystko. Były również zgłoszenia na skrzynkę Stop Agresji Drogowej z nagranymi wykroczeniami. Tu również mamy potwierdzenie, nie wykryto sprawcy, bo tak właśnie jest ze zgłoszeniami, które nadsyła się do jednostki policji i oni muszą znaleźć sprawcę zamiast zareagować na miejscu. No i z różnych względów to się po prostu zazwyczaj nie udaje. W tym filmie zrobiłem celowo jeszcze jedną rzecz, o którą często proszą komentujący, czyli nagraj, wyślij na policję, kierowca dostanie mandat. No to po pierwsze już wiecie, że kierowca żadnego mandatu nie dostanie, a po drugie to nie jest tak, że nie ma żadnej interakcji, widzieliście. Droga jest wolna, może pani odjeżdżać. Ja niespecjalnie chciałem wchodzić w interakcję z panią. I to oni inicjują ten cały kontakt, tę rozmowę. Mam wyciągnąć gaz z gazu. I teraz chciałbym zwrócić się z takim komunikatem do wszystkich zainteresowanych. Po pierwsze do kierowców. To wy jesteście odpowiedzialni za to, że na tym chodniku za moimi plecami kilka dni temu w Sieradzu potrącono 6-letnie dziecko. To jest chodnik i tu widzicie za mną zaparkowane samochody jeżdżące oczywiście po tym chodniku wcześniej. Do policji i do Straży Miejskiej. To jest wasza wina, że ci kierowcy tutaj jeżdżą i nie robią sobie nic z obowiązujących przepisów, oraz do urzędników lokalnych i państwowych. To jest wasza wina, że pozwalacie na coś takiego i nie reagujecie. Tutaj jest budynek starostwa powiatowego w Sieradzu. To wszystko dzieje się pod oknami urzędników, którzy odpowiadają m.in. za bezpieczeństwo za bezpieczeństwo mieszkańców. Co zrobiło miasto? Co zrobiły służby z tym, żeby drugi raz takie potrącenie na tym chodniku się nie wydarzyło? Te donice zostały rozsunięte trochę bardziej na środek, widać ślady po ich rozsuwaniu, ale poza tym nic. Jedyne, co służby są w stanie powiedzieć, po przyjechaniu na miejsce, po wezwaniu przeze mnie, ja tu przyjechałem z Warszawy, wezwałem służby do tego, co w tym momencie, po tym potrąceniu już nie powinno w ogóle istnieć. Tam jest zakaz wjazdu, ruchu, przepraszam. No i Zakaz ruchu z tabliczką. bardzo niefortunnie tam sytuowane. Zaraz wam pokażę te wszystkie znaki. Możecie być też ciekawi, skąd tutaj 6-letnie dziecko na chodniku się znalazło. Otóż tutaj jest chyba coś, co wygląda jak przedszkole. Wspaniale miasto Sieradz sobie to zorganizowało. Dlaczego też mówię o tym zdarzeniu w Sieradzu, a nie w Łodzi, skoro film był o ulicy Smugowej w Łodzi? Otóż no, te wszystkie chodniki są bliźniacze, te wszystkie problemy są do siebie podobne. Wjeżdżanie przez przejście dla pieszych, ignorowanie znaków. No bo przecież 40 lat tutaj tak jeżdżę, nikomu się nigdy jeszcze nic nie stało. No chyba, że się stanie, no to trudno. Zapewne wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Krótki spacer. Tam jest starostwo powiatowe w Sieradzu. Tu jest przejście dla pieszych. Tutaj mamy chodnik i drogę dla rowerów. Po prawej chodnik, droga dla pieszych. No i po lewej droga dla rowerów. Jak tu wjechać teraz? O, tutaj z tego parkingu pod starostwem prowadzi taka droga. Tu jest zakaz ruchu, nie dotyczy służb miejskich, rowerów i dojazdu do obiektów handlowych. No i wjeżdża się tędy. O,
tutaj, gdzie stoi to Renault. Ponieważ tutaj jest linia ciągła, no to nie wolno jej przekraczać. Powinno się jeździć tą stroną, co i tak jest dosyć absurdalne, bo wszyscy będą to traktować jako jedną powierzchnię bez fizycznych żadnych barier. No ale tędy można jeździć. Tu jest droga dla rowerów, a tam jest chodnik zgodnie z tym znakiem na początku. No i co? I jajco. Służby, kierowcy i starostwo powiatowe w Śradzu doprowadzają do potrącenia 6-letniego dziecka na chodniku. O, proszę bardzo. Tutaj będzie cofane po drodze dla pieszych i po drodze dla rowerów jednocześnie. O. Straży Miejskiej zostało to zgłoszone. Numer rejestracyjny Elżbieta Lucyna 3 Elżbieta X06. Widzę, pan się tak uśmiecha. Chce pan o czymś porozmawiać? Nie, tak się zastanawiam, tylko nie pyta pan, czy wyrażam zgodę na wizerunkę. A nie, nie szkodzi. Ja pana wizerunku nigdzie nie będę udostępniał. Ja tylko filmuję wykroczenia. Wie pan, że tu jest chodnik i droga dla rowerów? Dlatego widzi pan, że przejeżdżam. I dlaczego pan tu wjechał? Bo nie miałem gdzie sparkować. Aha. Wie pan, że tutaj kilka dni temu doszło do potrącenia 6-letniego dziecka? Wiem. Wie pan, jak pan myśli, ta osoba w tamtym Hyundaiu zrobiła to specjalnie czy niechcący? Kto to zrobił? Ja podejrzewam, że niechcący. No. Wie pan, że pan też może kogoś niechcący? Proszę pana, ja mam pełną świadomość. I z tą pełną świadomością pan tu wjechał, tak? Nie, z pełną świadomością chciałbym, żeby było więcej miejsc parkingowych, gdzie bym z komfortem mógł zaparkować. A to trzeba kawałek dalej po prostu. A to proszę mi powiedzieć gdzie. No to pan jest... dzisiaj 25. Ale pan jest kierowcą, proszę będziemy pana. dyskutować. Pan jest... No dobrze, to szerokiej drogi. Nikogo nie ma. No i to jest jeden z tych kierowców, którego zgłosiłem. No. Widzicie, nikt tędy nie chodzi. No upiekło się mu. Upiekło się, no strażnicy miejscy tutaj byli bezradni w tym momencie. O, ale ten już pewnie będzie miał wezwanie. Sorry, ale dzisiaj jestem bardzo skrupulatny, więc podsumujmy pracę Sieradzkiej Straży Miejskiej. Tutaj 97 kW, czyli pewnie 100 zł za parkowanie na chodniku zamiast tamowania ruchu, bo jest cały chodnik zastawiony, no ale tutaj Straż Miejska widzi to inaczej. Jedno tamto Audi widzieliście uciekło. Biały samochód był w tym miejscu. Nie wiem, czym się zakończyła interwencja, ale były spisywane dane. Tutaj bez wezwania. Bez wezwania. No i tutaj Audi również bez wezwania. Zobaczcie, jak pięknie zastawione przejście dla pieszych. No i super. Nie no, to jest wspaniale w Sieradzu. Nie wyjeżdżam stąd nigdy. A teraz wróćmy na chwilę do ulicy Smugowej w Łodzi. Mamy potwierdzenie z Zarządu Zieleni i z Urzędu Miasta, że są próby zrobienia czegoś z obecną sytuacją tak, aby uniemożliwić wjeżdżanie samochodami na chodnik. Bo wiadomo, policja świata nie zbawi. No ale to wie pan, jak to jest. A teraz jeszcze krótko o tym, w jaki sposób parkingi w pobliżu nielegalnych miejsc postojowych kształtują naszą rzeczywistość. Opowie o tym Szymon. Smugowa w Łodzi to naprawdę piękny przykład. Przy tej ulicy znajduje się Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji Urzędu Miasta Łódź, a za nim jest parking na 250 aut. Za ile? Za 3 zł za pół godziny.
Czy naprawdę warto ryzykować mandat 1500 zł, żeby oszczędzić kilka złotych? To, że ta matematyka nie działa, to już wiemy. Ryzyko mandatu jest tak niskie, że rozjeżdżanie tego klepiska, który kiedyś był chodnikiem, jest tańsze. Ale czy tak ze zwykłej uczciwości nie warto zapłacić parę złotych i mieć cywilizowane miejsce? Tu dochodzimy do czegoś głębszego. W Polsce panuje mit związany z ceną parkowania w miastach. Myślimy, że parkowanie kosztuje 4, 6 czy 10 zł za godzinę. Mało kto jednak patrzy na to, ile osób faktycznie płaci te stawki. Nie mam danych z Łodzi, bo mi ich operator strefy olał, ale mam dane z kilkunastu miast, a posłużę się Warszawą. W Warszawie jest 66 tysięcy miejsc postojowych w strefie, a miasto sprzedało 66 tysięcy rocznych abonamentów mieszkańca. Do tego mamy 2000 abonamentów ze stawką 0, do tego niepełnosprawni i oczywiście właściciele elektryków, którzy parkują za darmo na mocy ustawy. W praktyce więc typowy miks parkingowy polskiego chodnika jest następujący. 80% aut parkuje za grosze albo za darmo dzięki abonamentom. W Warszawie to jest 12 groszy za dzień, 30 zł rocznie. 20% aut faktycznie płaci stawki za godzinę, a kolejne kilkanaście procent ekstra parkuje nieprawidłowo, czyli za darmo. Statystyczny kierowca w Warszawie płaci więc złoty 30 za godzinę parkowania. Co to oznacza? Wielu polskich kierowców, jeśli nie większość, jest systemowo przyzwyczajona do parkowania za darmo albo za pół darmo. Żadna opłata wyższa niż 2 zł nie jest uczciwa. Kto na tym traci? Piesi, chodniki, budżety miast i kierowcy. Naprawdę. Skoro tych miejsc postojowych jest tak rozpaczliwie mało, to dlaczego pozwalamy użytkować je za darmo albo za pół darmo? Od 3 lat oprowadzam polityków po ulicy Widok w Warszawie i tam ciągle stoi ten sam nieprawidłowo zaparkowany gruz. I właśnie ta kombinacja złych przepisów parkingowych, za które odpowiada Sejm, oraz rozdawnictwa parkingowego samorządów powoduje, że nie ma gdzie zaparkować. I żaden płatny parking, na przykład ten szczeciński parking Widmo za 57 milionów, tego nie zmieni. Na powierzchni trwa walka o każdy centymetr chodnika, a pod ziemią stoi 20 aut na 260 pustych miejsc. Polski kompromis parkingowy naprawdę nie opłaca się nikomu, ani pieszym, ani kierowcom. Więcej jak zwykle na stronie Agendy Parkingowej.